Dzień dobry i There cześć. he is, here's that boy. Tak, właśnie, wiesz co, to była moja pierwsza myśl oczywiście. Here comes that boy, tak, wiadomo. Bardzo miło mi cię tutaj widzieć ponownie, w innych okolicznościach i przyrodę, bo nie ukrywajmy, rozmawialiśmy jesienią, więc było zupełnie inaczej. Dzisiaj jesteśmy obaj tacy rozchełstani trochę. Tak, jest dzisiaj letni vibe tutaj. I bardzo dobrze, doskonale. Natomiast Made to jest taki materiał, który, no kurczę, nie wiem, czy można powiedzieć, że jest taki wakacyjny, bo to jest chyba najbardziej surowa rzecz, jaką wydałeś. Tak, jest to bardzo surowe, taki był zamysł tego, że wydaje po prostu surówki. Tak, to jest taki właśnie projekt, też się nazywa Made. To są rzeczy, które już są zrobione, nawet jeżeli jest to tak jak właśnie Where's That Boy, które otwiera całą tą epkę, bo jest właśnie taką najbardziej surową rzeczą. Te utwory trochę też są ułożone tak na epce właśnie od takiego najmniej zruszonego do takiego najbardziej done, żeby jakby pokazać ten proces twórczy i właśnie to, jak to wygląda, jak wygląda tworzenie i to, że właśnie takie urywki, jak na przykład właśnie Where's That Boy, to też już jest coś zrobionego, to jest zmaterializowany pomysł jakiś, bo to jest kolejna rzecz, że u mnie na przykład wielka część procesu się dzieje w głowie i ja na przykład nie mam potrzeby materializowania go. U mnie najpierw dużo się dzieje, a potem wyrzucam, jak już wiem co, więc tak, to jest taka surowa rzecz, którą chciałem pokazać, trochę taki proces. Może inaczej by było, gdybyś tworzył w takim, wiesz, stałym zespole, prawda? Nie ty producent, tylko jednak w zespole, w którym jest ileś osób, no to wtedy przynosi się te pomysły, ktoś przyniesie jakiś jeden fragment, ktoś drugi i łączymy to. No w twoim przypadku ta praca tak po prostu nie działa, prawda? Tak, nie działa, aczkolwiek ostatnio zaczynam trochę to eksplorować w ogóle. Ten projekt właśnie Made jest takim, ostatnio bardzo dużo właśnie się inspiruje liminal spaces, miejscami przejściowymi, czyli takimi, które jakby są stworzone po to, żeby przez nie przejść i nie żeby w nich przebywać na dłużej. No i ta epka trochę taka jest, ona jest takim etapem przejściowym. Ja czuję, że coś jakby coś się tutaj zmienia. I Store My Fear and My Pain in the Nape of My Neck to było takie właśnie uświadamianie sobie wielu rzeczy, znajdowanie swojego procesu, to zresztą też mówiłem wtedy, że to było takie, jakby zacząłem sobie ufać bardziej, bardzo fajny był tam ten proces i bardzo wiele się przy nim nauczyłem i teraz Made jest właśnie takim trochę czyszczeniem magazynu, rozliczeniem się ze wszystkim jakby co było i teraz idę dalej i mam wrażenie, że to jest jakiś taki przejściowy etap i dużo bardziej jakby od tej pory mam wrażenie, że będę szedł dużo bardziej świadomie jako artysta i to właśnie między innymi łączy się z pracą z innymi ludźmi też. Ja jestem już otwarty na te kolaboracje, bo już znam też swój proces, więc uczę się teraz też współpracować i to też jest bardzo, bardzo fajna rzecz. To dla porządku dodajmy, że I Store My Fear and My Pain in the Nape of My Neck to jest ubiegłoroczny album, o którym rozmawialiśmy jeszcze przed jego premierą, zdaje się, tak? A w tym momencie rozmawiamy o Made i właśnie, jeśli mówimy o przestrzeniach liminalnych, to ja bym tutaj dodał, że one zawsze są troszeczkę niepokojące, moim zdaniem. I tutaj przez tę surowość też trochę tak jest. Tak, to jest taki trochę właśnie... Piosenki duchy, to jest taki trochę unsettling vibe, bo właśnie nie wiesz trochę o co chodzi, jakby ma to sens. Wypuściłem to, w sensie to jest przemyślane, to jest jakiś pomysł, ale właśnie wydaje mi się, że to jest w tym fajne, to co też jakoś myślałem o tym, że ten projekt w ogóle może istnieć i ma sens tylko w takiej erze digitalowej, że jakby coś takiego w analogowym świecie, nie wiem, czy to w ogóle miałoby rację bytu, zupełnie inaczej się teraz... Przez to, jaki jest dostęp do technologii, też zupełnie inny jest proces kreatywny, dużo łatwiejszy jest dostęp do właśnie zanotowania, do zmaterializowania tych pomysłów i właśnie to, że ja mogę zrobić jakby album taki i wypuścić go, zrobić promocję do niego, jakby stronę wizualną do czegoś takiego, co może się wydawać w ogóle surowe, no jest bardzo, bardzo ciekawe, nie? Że trochę to jakby kwestionuje w ogóle jakby co to znaczy, że coś jest, nie wiem, skończone, że coś jest piosenką, coś jest sztuką, nie? Tak jak Where's That Boy, nie ma nawet jakby tekstu dokładnie i to jest
no jest to ciekawe. No wiesz, nie musi mieć tekstu, biorąc pod uwagę, jak śpiewasz. To wydaje mi się, że to już jest, wiesz, to już jest dużo treści, naprawdę. Dziękuję. Jan Tak. jest ze mną w studiu, słuchaliśmy Burns z epki Made. To są takie kawałki, no właśnie, wybrane, niedokończone, miejscami niewydane, prawda? No Tak, właśnie, tak. także tutaj po drodze nam już się pojawił wątek z pytaniem, dlaczego się wydaje takie rzeczy osobno, bo zwykle pojawia się to w formie na przykład boksu znanego artysty. No, ja odniosłem się do Nirwany, że to byłby taki przykład, że mamy zespół, który wydał 3 pełnoprawne płyty, wydał wersję taki z piosenkami niedokończonymi, z rarytasami i całe właśnie grube zestawienie demówek i tym podobnych. Takie rzeczy dodaje się też do wersji deluxe jako, spójrzcie, tak wyglądał ten utwór 5 lat temu. Tak. A tu mamy zupełnie coś osobnego. To nie jest deluxe do ubiegłorocznej płyty. Tak, no to jest właśnie... to jest też dlatego takie ciekawe, że jakby nie ma tego kontekstu, nie ma odniesienia też, czyli jakby nie dostajesz tego... to jest trochę w drugą stronę, że tak jak na przykład widziałem, że feedback jest, zresztą spodziewałem się tego, że feedback na Haunted House jest taki, że o Jezu, że chcą całą wersję tego, że chcą jakby całą tą piosenkę, że ona... I spodziewałem się tego, bo ona jest taka piosenkowa, ona jest taka, nie wiem, jak to słucham, to jest taki trochę Tom Odell, coś takiego. Zresztą ja byłem właśnie na takim etapie, wtedy to było właśnie napisane też w Londynie, więc ten British vibe mi się udzielił. I ja wiem, że to jest taka piosenkowa piosenka, ale właśnie to jest fajne, że możesz sobie wyobrazić wszystko w ogóle. W sensie ta piosenka już jest zrobiona, tak? Że jakby to jest to, a ja nie wiem, na przykład jestem ciekaw, jak inny artysta by do tego podszedł. To może być... Ta idea jest wyrzucona i z nią się może stać dosłownie wszystko. I to mi się właśnie podoba, że to nie jest kontekst, to nie jest zrobione po to, żeby była ciekawostka właśnie, czy dodatkowy content i tak dalej, tylko Strasznie to brzmi w ogóle. Tak, no tak, właśnie dodatkowy ja trochę... content. No tak, mnie to też troszkę mierzi, ale właśnie to nie jest, że specjalne, żeby sprzedać więcej winyli i teraz jest dodatkowy z demówkami, a tak poza tym nie ma to właśnie z jakiejś wartości tylko dlatego, że jakiejś kolekcjonerskiej, tylko jest to faktycznie pokazanie tego, że to jest właśnie sztuka, to jest tworzenie i to widziałem gdzieś kiedyś chyba cytat, że sztuka jest sztuką, art is art upon creation, czyli jak już stworzysz to już jest, w sensie to może być nieskończone, to może być taki zamysł na to, jakby przeróżne rzeczy, ale jeżeli artysta jakby wie, że to jest to i nada temu kontekst, no to już jest zrobione i wydaje mi się, że to jest właśnie z tym kwestia tego albumu, no i potem projektu tego, który robię na Off Festival, nie? O tym za moment. Tak, Pogadamy o fajnie sobie jeszcze. Tak, ale sam gest twórczy to już jest w ogóle już początek. To jest już sama sztuka, zacznijmy od tego. No w tym przypadku jednak mówimy o materiale, gdzie zresztą napomknęło się chwilę temu, że ona zaczyna się od najbardziej surowej wersji, idziemy dalej i coraz bardziej podprodukowane są te numery. Tak, coraz bardziej podprodukowane, czy zupełnie od innej strony zaczęte. Co innego trochę właśnie znaczą, że no nie wiem, Ever After jest na przykład wyprodukowane przeze mnie i jakby to mogłoby jeszcze pójść do studia, tak jak zresztą Dywko, nie? Że ta demówka Dywko też jest zupełnie inna niż jakby finalna wersja, którą wypuściłem te 5 lat temu już. No już 5. Tak, czy tam 4, ale to jeszcze była notatka głosowa, a Ever After było jakby wyprodukowane przeze mnie, Burns też jest wyprodukowane przeze mnie, tu już bardziej taka produkcja jakaś elektroniczna weszła i tak dalej, więc to jakby pokazuje bardzo różne strony, jak można w ogóle podchodzić do tworzenia. Mam nadzieję właśnie, że to będzie też takie inspirujące dla też młodych artystów, którzy też się zastanawiają, co jest na przykład wystarczające, o co w ogóle w tym chodzi. Na przykład sobie zadawałem pytanie, nie? Że jakby jak jesteś młodym artystą i nie masz trochę świadomości, jak to wygląda, czego potrzeba, żeby ci się udało i tak dalej, no to nie wiesz, co jest wystarczające. Nie wiesz, czy właśnie taka demóweczka to już jest. To ja pamiętam, że jak usłyszałem demówkę Sia, jak pisała Diamonds, to była właśnie taka demówka trochę jak Where's That Boy, że to właśnie było, ona grała sobie na pianinie i tam coś bełkotała i miałem takie, czyli to tak w miarę wygląda i też gdzieś widziałem, nie wiem, jak Charlie Puth gdzieś tam wysyłał już do kogoś tam właśnie do wytwórni czy coś, że to ma taki pomysł i to właśnie brzmiało tak samo i byłem takie, czyli to jest
tak to wygląda, nie? Jak wysyłałem na początku też kariery, nie wiem, do producentów, z którymi chciałem pracować i wysyłałem oczywiście z notatką taką, ale wiesz, to tylko taki szkic, tutaj jeszcze nie zrobiłem tego, coś tam i ten producent na przykład mi wysyłał, no wiadomo, w sensie tak to wygląda, no a czym ja mam się zająć? No wiadomo, że mi wysyłasz coś surowego, więc to jest, to też jest takie właśnie, mam nadzieję, że to będzie takie otwierające dla artystów młodych, żeby też zobaczyli właśnie, czy nie młodych, może jakby, wiesz, artyści, którzy długo pracują na rynku, ale mają jakieś schematy wyuczone i myślą, że nie można ich złamać, nie? Że to też może właśnie będzie takie otwierające, że można na taki sposób spróbować. Na przykład. Też przede wszystkim nie ma się co wstydzić, to jest element procesu, prawda? Tak, zwyczajnie tak. i tyle. Że to jest fajne właśnie też pokazywać to, jak ten proces wygląda, bo to jest... no nie wiem, ja też jestem taką osobą, która raczej nie jest też prywatnie, ja się jakoś nie obnażam za bardzo, moje życie prywatne jest życiem prywatnym i dla mnie sztuka też jest środkiem komunikacji ze światem i ja się też na przykład tak komunikuję, tak się trochę właśnie odsłaniam, pokazuję ten proces, jak to u mnie wygląda. Myślę, że to też ma znaczenie. Ja wolę takie rzeczy odkrywać o sobie i przez to jakoś się dać poznać niż przez jakąś tak zwaną brzydko prywatę, nie? Więc to jest... no nie wiem, ciekawe. Myślę, że dogadałby się z Chapel Roan w tym. Tak, sądzę. myślę, że tak. Chciałeś rozwinąć wątek tego, co się będzie działo w wakacje, na przykład na OFF-ie. Tak, ale właśnie chciałem też jeszcze powiedzieć a propos tego Listen to Me, że to już właśnie nie jest demówka, ale to też jest rzecz, która nie wyszła... od 2 lat ten numer jest skończony i to też jest właśnie pokazanie części takiego procesu, że właśnie nawet jak dokończysz ten numer i on jest ready, bo on był, mówię, ready od 2 lat, tam to było zaplanowane jako duet, ta osoba też jakby dopisała swoją zwrotkę, się dograła 2 razy, jakby próbowaliśmy zrobić podejście, tylko po prostu za każdym razem było coś takiego, że kurna, no to nie jest... To mi nie pasuje na to wydawnictwo, to nie czuję, że to jest ten moment, czuję, że to jeszcze powinno jakoś poczekać, więc jakby to też pokazuje to, że coś jest done i to, że jakby, nie wiem, spoko jest też numer, to nie znaczy, że on musi jakby wyjść na przykład teraz, albo że, wiesz, że jakby wszystko też ma swój moment i są różne powody, dla których artysta tworzy, są różne momenty, w których artysta tworzy i na przykład ten utwór miał teraz właśnie, jak tylko gadałem z Anią, właśnie menadżerką, że fajnie by było zrobić coś takiego, właśnie wypuścić te numery, bo ja ich raczej nigdy nie ruszę. Próbowaliśmy już kilka razy i tak dalej. Ja po prostu ich już wiem, że nigdy nic z nimi nie zrobię. One są spoko. Ja lubię, ja uważam, że są dobrymi pomysłami, ale raczej nic z nimi nie zrobię. Więc mówię, dobra, to wypuśćmy jakby je w taki sposób i właśnie niech tym singlem będzie Listen to Me, że jakby to będzie coś, co będzie prowadziło tą epkę, jako właśnie przykład tego, że proces jakby się ciągnie, proces wygląda bardzo różnie i nawet jak już się ten proces skończy i masz ten utwór, to on może też nie mieć jakby teraz swojego momentu. I teraz miał swój moment, bardzo dobrze poszedł w ogóle światowo i wszędzie, więc jakby to też pokazuje właśnie, że ten wszystko też trzeba jakby wykalkulować moment. I łączy się to z OFF-em tak, że bo projekt na OFF-ie nazywa się It Could Sound Like This i to będzie właśnie o tym, że to, że utwory ujrzały już światło dzienne w jakiejś formie i to, że ludzie je znają, to, że to są, nie wiem, nawet najbardziej znane jakieś hity jak Gladiator, tak? To wciąż one mogą żyć, wciąż ja jestem w zupełnie innym miejscu jako artysta, jako człowiek i ja na przykład chcę robić zupełnie inne rzeczy. I to nie znaczy, że ja muszę na przykład odwracać się od tych numerów i stwierdzić, że to już jest, no jakby to już nie jestem ja i nie wykonywać, tylko zobaczyć, co autor miał na myśli, co, wiesz, jakby spojrzeć na przykład na siebie z perspektywy, nie? Spojrzeć na to, o co mi chodziło, kiedy ja na przykład pisałem Look at Me, nie? Bo teraz już jakby zupełnie jakoś nie rezonuje z Look at Me, zwłaszcza tekstami, że Dior, Prada, Gucci i tak dalej. W sensie wiadomo, że to było i tak trochę takie przerysowane, no ale marki luxurious to zdecydowanie nie dla mnie. No i mogę sobie przeanalizować, o co tak naprawdę teraz mi chodzi w tej piosence, jak ja ją teraz analizuję jakby na tym miejscu, na którym jestem i co dla mnie znaczy ta piosenka i mogę, wiesz, zupełnie inaczej podejść, zaprosić ludzi, będę pracował z Hubertem Wiśniewskim z The Casino, pracuję z nim nad aranżacjami tego koncertu i z Jerrym.
I Hubert na przykład wnosi zupełnie inną energię, on myśli zupełnie od innej strony, jak ja się dzielę z nim, jakby o co mi chodzi, jak chcę podejść do tego projektu, no to on też zupełnie jakoś inaczej to odbiera i tworzy się zupełnie jakaś nowa przestrzeń, nie? I to jest bardzo, bardzo fajne. Jestem bardzo podekscytowany na ten projekt, bo to będzie bardzo takie wyjątkowe wydarzenie. No też wracasz w zupełnie innej formie na OFA. Oj, Bo już byłeś. Tak, już byłem, tak. Ale ale dawno temu. Tak, i to właśnie sobie teraz też ostatnio sobie przypomniałem, że w ogóle tam Gladiator zadebiutował na żywo, że to on jeszcze chyba nie był wydany, tak, bo to był sierpień, a on wyszedł w październiku, więc to był jakby w ogóle przedpremierowe zagranie jakby Gladiatora i to jest też fajne, że jakby to może po tylu latach mógł tam wrócić i jakby zagrać zupełnie coś innego. Ten projekt będzie zupełnie inny. Myślę, że właśnie ten rozwój mój artystyczny będzie bardzo, bardzo widoczny, bo w ogóle fajnie, bo wracam też na tą samą scenę, bo grałem na scenie leśnej i wracam na tą samą scenę z zupełnie jakby innym projektem, zupełnie innym już też narzędziownikiem, innym zbiorem doświadczeń. Myślę, że będzie to bardzo, bardzo widoczne. No, będzie dało się to odczuć. No to mogę ci obiecać, że się tam spotkamy, bo wybieramy się naturalnie czwórkowo na OFA również, Super. także życzę ci powodzenia z tym, bo to jest, Dziękuję bardzo. hej, no to jest bardzo dużo do zrobienia, taka dekonstrukcja własnej muzyki. Tak, jest to bardzo dużo i jest to stresujące i ekscytujące, bo ja mam też tak, że ja bardzo chcę dużo zrobić. To jest bardzo, ja jestem turbo zajarany na ten projekt, bo naprawdę to jest taka po prostu, wiesz, piaskownica. Możesz to rozwalać, przekładać, mieszać, patrzeć w ogóle, wiesz, tyle jest opcji. Można to zrobić w ogóle ja bardziej postrzegam to w ogóle jako performance niż jako koncert, bo to będzie takie bardziej jakby, będzie, no nie chcę za dużo zdradzać, bo to mówię, jeszcze jestem w procesie, więc jeszcze może się zmienić. Jeszcze 1,5 miesiąca Jeszcze, do... tak, jeszcze jest 1,5 miesiąca, ale właśnie to jest właśnie taki fajny challenge kreatywny i myślę, że w ogóle od tej pory tak będę podchodził w ogóle do koncertów, nie? Że będę po prostu jakby okej, to jak podchodzimy teraz do tego, nie? Że co można teraz zmienić, co można zrobić w jakimś jest tym momencie. Myślę, że to będzie naprawdę, naprawdę super. Więc moi drodzy, na naszych oczach powstaje nowy Jan. Można tak powiedzieć. Powiedzmy, no. W pewien sposób można, no jak będziesz tak właśnie patrzył, aktualizował albo po prostu rozmyślał cały czas, no to cały czas to jest coś innego. Codziennie jesteś innym człowiekiem jednak. Ale nie? no każdy jest, nie? No Każdy właśnie. jest właśnie codziennie. Dlatego mówię, że to jest taka forma komunikacji, że ja się po prostu przedstawiam, pokazuję, wiesz, ten swój proces też myślowy, jak ja analizuję rzeczy, jak ja postrzegam rzeczy, nie? Że to jak będę w innym momencie w życiu, to ta muzyka też będzie zupełnie inna, nie? I koncerty będą zupełnie inne. I wracamy do tego, że sztuka jest procesem, a tworzenie też jest sztuką. Właśnie. Tak. Myślę, że przy tym możemy zostać. Tak Jan, jest. dzięki ci bardzo za wizytę w czwórce po raz kolejny. Dzięki.